Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rumunii, o politycznym zwrocie, który ma tam miejsce. Czy jest to zwrot prorosyjski, czy to jakiś wewnętrzny bunt? Mam na myśli wybory prezydenckie, w których trakcie jesteśmy i za chwilę wybory parlamentarne również. Co się dzieje w Rumunii? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. To jest bardzo ważne, bo to dzięki Wam mogę realizować ten program. Jeśli słuchacie i uważacie, że warto, podoba Wam się, to namawiam do wejścia na mój profil w serwisie patronite.pl i wsparcie Układu Otwartego. Dzięki temu będę mógł dalej go prowadzić. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca Rumunii, Mołdawii, autor fantastycznej książki o Mołdawii, ale dzisiaj o Rumunii. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wyjaśnić, co się właściwie zdarzyło i kto jest tym kim jest ten bohater, bo z Państwa, którzy nie śledzicie wszystkiego, tylko wyjaśnię, że w pierwszej turze wyborów niespodziewanie wysoki wynik w wyborach prezydenckich uzyskał kompletnie niespodziewany kandydat, który miał najpierw kilka procent poparcia i potem nagle wyskoczył na pierwsze miejsce. Proszę opowiedzieć, kim on jest, co się w ogóle i co się dzieje. No, bohater albo antybohater, No, w każdym razie dla sporej grupy Rumunów. Rzeczywiście zwycięstwo w pierwszej turze wyborów prezydenckich z wynikiem 23-24% uzyskał Călin Georgescu. Călin Georgescu, który, jak twierdzą moi rumuńscy przyjaciele, do ostatniej niedzieli, czyli do niedzieli wyborczej właśnie, nie był znany właściwie chyba nikomu poza tymi, którzy na niego zagłosowali, a miesiąc temu nie był znany nawet tym osobom. Sondaże dawały mu średnio na miesiąc przed wyborami około 5%. Najwyższy wynik uzyskał w jednym tylko sondażu, gdzie odnotował 10%, ale dość powszechnie traktowano to jako jakiś rodzaj aberracji czy błędu w tym badaniu. Rozumiem też, że on nie był nawet politykiem czynnym. Nie był politykiem czynnym. On generalnie rzecz biorąc przez większość swojego życia był urzędnikiem średniego i wyższego szczebla. Zaczynał w ogóle jako, i musiałem sprawdzić, szczerze mówiąc, jak to się nazywa po polsku z rumuńskiego. On jest z wykształcenia inżynierem gleboznawcą leśnym, bo tak to się chyba nazywa dokładnie. Generalnie jest swego rodzaju agronomem, on studiował na Uniwersytecie Rolniczym i przez całe lata zajmował się kwestią zrównoważonego rozwoju, pracował między innymi przy ONZ-cie, pracował w Ministerstwie Środowiska rumuńskim, pracował przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też zajmując się... Wydawałoby się takie mainstreamowe środowiska. Tu ONZ, klimat, Kompletnie mainstreamowe i on właściwie wówczas był zupełnie nieznany, mimo że jego nazwisko przewijało się czasem na shortlistach, chociaż te shortlisty nie były aż takie krótkie, tam pojawiało się 7-8 nazwisk, na stanowisko potencjalnego premiera, ale to nie jest nic dziwnego w Rumunii, bo często zdarza się, że w sytuacjach pewnych kryzysów politycznych rumuńskie elity, te mainstreamowe, poszukują kogoś, kto jest mało rozpoznawalny, kto mógłby piastować to stanowisko i być łatwo kierowalny, pewnie i zarządzalny, więc nie jest to zaskakujące. Kiedyś w Polsce też tak było. Był taki okres, że się wybierało na premierów osoby nieznane, ale które to z nadzieją w każdym razie taką, że ludzie z tylnego siedzenia będą sterować nimi. A tu okazuje się, że taki człowiek właśnie w Rumunii, który wówczas był, tak jak mówię, zwyczajnym urzędnikiem, nagle pojawił się w wielkiej rumuńskiej polityce. On nie jest tak zupełnie nieznany, dlatego że jego nazwisko na poziomie krajowym cyrkulowało w przestrzeni publicznej już w latach 20. obecnego wieku, czyli w roku 2020-2021 i związane było z partią AUR, czyli partią Związkiem Jedności Rumunów, radykalnie prawicową, eurosceptyczną, nacjonalistyczną, konserwatywną i taką prawosławną mocno
partią, na której w czele stoi Giorgio Simeon, o którym już niektórzy nasi słuchacze mogli słyszeć, bo to o nim najczęściej mówi się jako o twarzy rumuńskiej prawicy. I on był wówczas po pierwsze typowany jako honorowy przewodniczący tej partii. Prawdopodobnie, i zaraz do tego przejdziemy, bo to jest specyfika jego imidżu, prawdopodobnie ze względu na jego inteligenckie mimo wszystko korzenie, czy taki sposób bycia, który jest bardzo profesorski, a partia potrzebowała kogoś, kto zmieniłby nieco jej imidż z partii prowadzonej przez człowieka wywodzącego się z ruchu kibicowskiego właśnie na taki troszeczkę bardziej inteligencki. Jednocześnie partia ta proponowała go na stanowisko premiera, przy czym to było zupełnie symboliczne, bo partia AUR ma 9% poparcia, zresztą podobnie jak sam Simeon weszła do parlamentu wbrew wszelkim sondażom, bo sondaże jej nawet nie notowały, albo dawały jej kilka procent poniżej progu wyborczego, a dostała 9, co pokazuje, że ta skrajna prawica jest ewidentnie niedoszacowana w Rumunii. W każdym razie proponowano go na premiera, proponowano go na przewodniczącego partii, aż w końcu pan Georgescu w jednej z audycji telewizyjnych wymienił jednym ciągiem wszystkich jego zdaniem bohaterów narodowych Rumunii, poczynając od takich postaci jak chociażby Stefan Wielki, jak Michał Odważny, jak Korwin, czyli historycznie oczywiście przywódcy i wojewodowie, aż poprzez marszałka Antonescu i Corneliu Ziele-Codreanu, czyli odpowiednio lidera rumuńskiego z czasów II wojny światowej i sojusznika Hitlera oraz twórcę i ideologa rumuńskiego faszyzmu, czyli organizacji Ruchu Legionowego i Żelaznej Gwardii, Legionu Michała Archanioła. Osób odpowiedzialnych chociażby za Holokaust, którego Rumunia dokonywała, i ludzi, którzy mają na rękach krew co najmniej 300-400 tysięcy Żydów oraz Romów mieszkających na terytorium Rumunii oraz mieszkających na terytorium okupowanym w Związku Radzieckim. Jak rozumiem, to wywołało ekscytację. To wywołało pewne zamieszanie. Problem polega na tym, że partia AUR sama była oskarżana o ciągoty prolegionistyczne i często jest nazywana przez krytyków partią związaną z faszystami albo wręcz wprost faszystowską. Natomiast to był ten moment, kiedy partia AUR próbowała troszeczkę znormalizować swój wizerunek i ponieważ właśnie uzyskała te 9%, weszła na salony, to chciała pokazać, że ona jest partią konserwatywną, jest partią eurosceptyczną, ale nie przesadzajmy, nie jest partią antysemicką i raczej odcina się od tego typu deklaracji, więc wtedy odcięto się od pana Georgescu i on zniknął w zasadzie. Odszedł, przestał funkcjonować w przestrzeni publicznej i aż do obecnego roku go właściwie nie było. On wystartował w wyborach w porządku, on zresztą przewijał się gdzieś tam jeszcze przez jakieś wybory lokalne, wystartował w wyborach, ale nikt nie wróżył mu sukcesu. Nie stała za nim żadna partia, nie stała za nim żadna organizacja, żaden większy komitet wyborczy, aż nagle dzięki, jak się okazuje, kampanii na TikToku przede wszystkim, był on w stanie z de facto nikogo, z człowieka nierozpoznawalnego, stać się liderem list wyborczych i uzyskać te swoje 23-24%, pokonując takich tuzów rumuńskiej polityki, jak chociażby premier Marcel Ciolaku, który startował z list Partii Socjaldemokratów, największej partii w tym kraju, i który spadł na miejsce trzecie, czy poprzedniego premiera i koalicjanta Partii Socjaldemokratów, lidera Partii Narodowych Liberałów, to jest taka centroprawicowa partia, który w ogóle uzyskał poniżej 10% poparcia i spadł chyba na 5. miejsce. Więc było to gigantyczne zaskoczenie. Co się takiego stało, co popchnęło Rumunów do głosowania do niego i powiedzmy jeszcze o jego poglądach, no bo to jest nie tylko to jest taka dla nas ciekawostka, że ktoś nieznany wygrał, dostał najwięcej głosów w pierwszej turze, no ale jego wypowiedzi, które mogą bardzo ucieszyć mieszkańców Kremla. Tak, to znaczy problem z poglądami rezydentów Kremla, tak. Problem z poglądami pana Georgescu, albo może inaczej, problem z programem prezydenckim pana Georgescu jest taki, że go nie ma. To znaczy on nigdy nie wyszedł z jakąś konkretną agendą, mówiąc, słuchajcie, w gospodarce zrobimy to, w polityce zagranicznej zrobimy to, w polityce socjalnej zrobimy to. Nie, on jest przede wszystkim kandydatem, który rzucał pewnymi ideami dotyczącymi różnych sfer życia, komentował je, najczęściej w formie właśnie krótkich rolek na TikToku, ewentualnie uczestnicząc w takich raczej niszowych programach na YouTubie na przykład, był tam goszczony przez różnego typu prowadzących, gdzie
właściwie bardziej roztaczał jakąś aurę takiego filozofa i właśnie ideologa, który opowiadał o różnych rzeczach, począwszy od tego, jak to rozpadają się związki społeczne, czy relacje społeczne we współczesnym świecie, jak to kiedyś można było pójść do sąsiada po mąkę, a dziś już nie można. Wiadomo, globalizm, jak to pandemia, czy ona była, czy nie była, to trudno powiedzieć, ale ważne jest to, żeby ufać we własny układ odpornościowy. Jak to ludzie chyba jednak nie wylądowali na Księżycu, jak to wielkie koncerny produkujące wodę uknęły spisek i dlatego tą wodę przelewają do plastikowych butelek, bo to zaburza jej strukturę i pamięć. A z drugiej strony, jak to Władimir Putin jest jednym z niewielu przywódców światowej klasy i prawdziwych liderów, który być może kontrowersyjnymi metodami, wszelkimi metodami, ale jednak dba o interesy własnego kraju. Jak to Viktor Orban jest tego samego typu przywódcą, prawda? Jak to Unia Europejska jest projektem skompromitowanym i upadającym i tak rozumiem dalej, koncerny i tak dalej. amerykańskie, które wspierają i rozkręcają wojnę na Ukrainie. Tak, tam właściwie jest, jeśli chodzi o powody tego, co dzieje się na Ukrainie, to jeśli skleić wszystkie te jego wypowiedzi, to nam wyjdą z jednej strony koncerny amerykańskie, czy w ogóle kompleks przemysłowy, zbrojeniowy, przemysłowy amerykański. Z drugiej strony oczywiście upór Zełenskiego, który, i tutaj znowu parafrazując, ale staram się cytować, swoimi ambicjami skazuje na śmierć tych młodych chłopców na Ukrainie. No a z trzeciej strony, Władimir Putin, ale ten, który przecież broni interesów własnego kraju. Więc widzimy, kto tu jest właściwie winny i kto stoi po której stronie. Takie trochę makiawelistyczne spojrzenie na rzeczywistość przedstawia pan Georgescu. I tak jak mówię, to jest taki dziwny konglomerat trochę teorii spiskowych, trochę narracji neutralnej, neutralistycznej, podważającej na przykład skuteczność NATO. To też się pojawia, tak? Pojawiały się wprost takie myśli z jego strony, że NATO może nie powinniśmy z niego wychodzić, ale nie liczmy na to, że obroni nas przed Rosją. Czy powinniśmy budować bazę, tą, którą już zbudowano, w Deveselu, czyli siostrzaną instalację do naszego Redzikowa, amerykańskiej tarczy antyrakietowej? Nie, to był błąd dyplomatyczny, dlatego, że zamyka nam to pewne drogi rozmowy z Rosją, bo powinniśmy rozmawiać ze wszystkimi. Jako Rumunia znajdujemy się w świetnej pozycji geograficznej i powinniśmy to wykorzystywać. Przyjaźnijmy się ze wszystkimi, rozmawiajmy ze wszystkimi po to, żeby bronić interesów Rumunii. Tak mniej więcej przedstawia to Georgescu i to się oczywiście świetnie wpisuje w narrację, którą Kreml promuje w różnych krajach świata. To się na przykład świetnie, dla mnie to było wyraźne, wpisuje w to, co robi Kreml w Mołdawii, bo dokładnie taką samą narrację stosują prorosyjscy powiązani z Rosją kandydaci w Mołdawii właściwej. Nie mogą oni w zasadzie posługiwać się narracją stricte prorosyjską, bo ona się już nie sprzeda w Mołdawii, w Rumunii też się nie sprzeda, więc trzeba stosować narrację bardziej antyzachodnią, antyglobalistyczną i to jest coś, co Rosja bardzo, bardzo lubi. No tak, ale wydawało się, w każdym razie takim postronnym obserwatorom, którzy niespecjalnie interesowali Rumunią, a niewielu ludzi w Polsce się bardzo interesuje Rumunią i jej polityką, no, że owszem, w Mołdawii tak, nawet w Bułgarii wpływy rosyjskie są, tak, w różnych miejscach, no ale Rumunia to przecież z Polską solidny członek NATO w tej części Europy, to nasz partner, nasz i państw skandynawskich, to nie Słowację omijamy, prawda, ale Rumunii to idą w tym samym kierunku, rozumieją o co chodzi. Co się dzieje? Czy my niedouczeni jesteśmy i nie śledzimy dobrze tego, co tam się działo i nam się wydawało? Znaczy najwyraźniej nam się wydawało, no bo część ludzi myśli inaczej. Jak silne są, nie wiem, czy prorosyjskie, czy antyzachodnie tendencje w Rumunii? Prorosyjskie tendencje w Rumunii silne nie są i dlatego też, tak jak mówiłem, ta narracja Georgescu, ona nie jest prorosyjska per se. Kiedy on mówi o tym, że Władimir Putin to jest jeden z niewielu liderów na świecie, to raczej odwołuje się do tego, że Władimir Putin, nie bacząc na to, co myślą inni, realizuje interesy swojego kraju. To samo mówi zresztą o Viktorze Orbanie. To nie jest tak, że nacjonaliści rumuńscy jakoś uwielbiają Węgrów, bo wręcz przeciwnie, ale imponuje im sposób zarządzania krajem przez Viktora Orbana, imponuje im to, jak stawia się chociażby Unii Europejskiej, no bo to jest coś, co oni by chcieli też realizować, czy polityka, jaką by chcieli uprawiać. I to jest kluczowy message.
jeśli Rumuni zdecydowali się zagłosować na Georgescu, zresztą z tego samego powodu głosują też na przykład na George Simiona, który również uzyskał całkiem niezły wynik, prawie 14% w tych wyborach. To proszę Lider wyjaśnić, kto to jest George Simion. Tak, lider partii Auro, który już wspominaliśmy wcześniej, Okay. tak naprawdę twórca tego ruchu narodowego, współczesnego w Rumunii. Zresztą, tak jak mówię, sam Georgescu się z partii Aur wywodzi, tylko został z niej wyrzucony za zbyt radykalne deklaracje. Więc poparcie dla tych partii w dużej mierze wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze, z zmęczenia i rozczarowania dotychczasowymi elitami w Rumunii. Musimy mieć świadomość, że Rumunią naprawdę konsekwentnie od 89-90 roku rządzi układ polityczny, który nie jest otwarty, a jest zamknięty raczej, chociaż teraz się powoli otwiera, złożony z dwóch obozów. Z jednej strony to są postkomuniści, którzy w tym momencie skupieni są w partii socjaldemokratów, ale to jest partia postkomunistyczna de facto, a z drugiej strony Partia Narodowych Liberałów, która ma taki skręt centroprawicowy i również powstała tak naprawdę jako odrodzona Partia Narodowych Liberałów z okresu międzywojennego właśnie po rewolucji. I partie te formalnie są przeciwnikami ideologicznymi, ale tak długo są u władzy, tak często się przenikały, tak często musiały współpracować, że stanowią pewien rodzaj konglomeratu politycznego. I takim domknięciem, ostatecznym sygnałem dla Rumunów... Ale to nie jest taka wojna jak u nas Kaczyński z Tuskiem, którzy jeden bez drugiego nie może istnieć, ale jednak no, trudno ich podejrzewać o to, że ze sobą współpracują. Nie, ja bym powiedział, że tutaj mamy do czynienia z klasycznym układem, znaczy jakby w przypadku Rumunii to już jest taki klasyczny układ, jakby ta elita już tak długo rządzi, wykorzystując nawzajem niechęć swojego elektoratu do tej drugiej strony, że nauczyła się ze sobą współpracować. Oczywiście narracyjnie ze sobą walczą, ale formalnie to wiele razy się zdarzało, że ze sobą współpracowali. Zresztą, i do tego właśnie piję, w 2021 roku ten romans został sformalizowany małżeństwem, bo powstała koalicja PNL-PSD, jeszcze z udziałem przez chwilę Węgrów, ale to nie ma znaczenia, Węgrów rumuńskich, partii UDMR. I to zostało potraktowane przez dużą część, szczególnie wyborców prawicy, jako potwarz. No bo partia, która mieniła się nie tylko antykomunistyczną czy antysocjaldemokratyczną, ale przede wszystkim walczącą z tą korupcją, którą wnosiła do rzeczywistości rumuńskiej politycznej i gospodarczej Partia Socjaldemokratów, nagle dla utrzymania władzy, i to było dla wszystkich jasne, że to jest tylko i wyłącznie dla utrzymania władzy i uniknięcia przedterminowych wyborów, w mariaż z tą partią. Pewnie część naszych słuchaczy, widzów może kojarzyć te gigantyczne protesty, które przetoczyły się przez Rumunię w latach 16, 19, tam setki tysięcy ludzi, prawda? Chodziło generalnie wtedy o zmiany w systemie sądownictwa, które w Rumunii socjaldemokraci próbowali przeforsować, a które krytykowała Komisja Europejska i tam interpretacja społeczna tych zmian była dość jednoznaczna. Znaczy chodziło między innymi o osłabienie sądownictwa i chodziło o złagodzenie wymiaru kary za korupcję. I to robiło wszystko PSD i wtedy PNL na czele wówczas z prezydentem Iohannisem, jeszcze ciągle pełniącym funkcję w Rumunii, stanowiło tą alternatywę, tą siłą przeciwną. Więc kiedy te partie ze sobą zaczęły współpracować na poziomie koalicji, to wzbudziło kolejną falę rozczarowania mainstreamem. Rumuni więc poszukują czegoś nowego, jakiejś alternatywy, jakiejś nowej siły, która byłaby w stanie tak naprawdę, cytując klasyka, przyjść i osuszyć bagno. I dla nich te siły radykalne, prawicowe, no bo w ogóle nie ma lewicy radykalnej w Rumunii, to jest też ważne, są taką siłą, prawda? I to jest jeden powód, ale drugi powód jest taki, że Rumuni są narodem dumnym. Rumuni są narodem, który po pierwsze czuje się głęboko osadzony w historii, dosłownie w Imperium Rzymskim, nazwa Rumunia, czyli Romania nie jest przypadkowa i symbolika rumuńska nie jest przypadkowa. Czują się narodem, który powinien być doceniany bardziej na arenie międzynarodowej, a nie jest. Nie jest, bo jest jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej, choć się bardzo szybko rozwija. Nie jest, bo ma łatkę na arenie międzynarodowej narodu emigrantów, tak? Kojarzony jest często z Romami, co nie jest dla Rumunów miłym skojarzeniem. Wreszcie na przykład nie jest w strefie Schengen, no teraz już będzie od stycznia, ale przez lata ze względów czysto politycznych nie był w strefie Schengen, więc Rumuni się zwyczajnie czuli, to wychodziło w wielu sondażach, obywatelami drugiej kategorii Unii Europejskiej. Więc dla nich partie, które są partiami godnościowymi, nacjonalistycznymi, pokazują pewien opór przeciwko temu, co się dzieje w Unii Europejskiej, no, są jakąś interesującą alternatywą. To wszystko dzieje się w sytuacji, w której Rumunia przecież rośnie, że Rumunia wyrasta na jedną z ważniejszych gospodarek regionu, co prawda akurat spowolniła, ale
poziom życia w Rumunii wzrasta, jest to widoczne i Rumuni chcą, żeby ich politycy za tą zmianą nadążali i żeby w końcu stali się może nieco bardziej suwerenni, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że pomysł rumuńskiej klasy politycznej na politykę przez całe lata polegał jednak na tym, co w politologii nazywa się bandwagoningiem, czyli podczepiamy się pod silniejszych, idziemy za Niemcami, idziemy za Francją, zdecydowanie idziemy za Stanami Zjednoczonymi, robimy wszystko, czego chcą od nas Stany Zjednoczone i to wielu Rumunów zaczyna irytować. Nie chodzi o to, że oni są prozachodni, antyzachodni, oni są po prostu, czują się trochę urażeni, poszukują nowej jakości w elicie politycznej i chcą, żeby ta elita polityczna w jakiś sposób budowała ich godność. I stąd popularność tego typu ugrupowań. Ale te, powiedzmy tam, życzliwe, czy jakkolwiek słowa pod adresem Putina, pana Georgescu, rozumiem, że ich nie zniechęciły. To nie było coś, co go dyskwalifikowało. No, w Polsce wyobraźmy sobie, ktokolwiek, tak, by powiedział, nawet ktoś, kto krytykuje, ktoś nieprzychylny Ukraińcom, no jakby powiedział cokolwiek ciepłego o Putina, no to byłby zniesiony w sekundę. To prawda. Dla większości Rumunów, zdecydowanej większości, Rosja jest krajem przynajmniej niebezpiecznym, jeśli nie otwarcie wrogim. Rumuni jednak postrzegają Rosję jako potencjalne zagrożenie. Zresztą mają powody, też jakby z punktu widzenia Rumunów. Pamiętajmy, że Rumunia obok Polski była drugim państwem ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow. Rumunii odebrano Besarabię, czyli dzisiejszą Mołdawię, ale także część tych terytoriów, które dzisiaj leżą na Ukrainie. I Rumuni o tym wiedzą, pamiętają, wiedzą też, co Rosjanie robią w Mołdawii, próbując wpływać na tamtą rzeczywistość i dla nich to jest atak na rumuńską tożsamość tamtych mieszkańców, czy tamtejszych mieszkańców. Więc to nie jest tak, że Rumuni jakoś bardzo lubią Rosję, ale z drugiej strony sam Władimir Putin, znaczy Rosja też nie jest takim absolutnym złem trochę jak dla nas, tak? A sam Władimir Putin jednak dla części Rumunów jest po prostu efektywnym politykiem, którego można nie lubić, którego można krytykować z poziomu moralnego, ale nie z poziomu efektywności uprawianej polityki. Zresztą dodajmy jeszcze jeden ważny element. My na Rosję patrzymy też jednak przez pryzmat pewnej sympatii wobec Ukrainy i pewnego porównywania naszych doświadczeń z tymi, które przeżywają teraz Ukraińcy. Dla Rumunów Ukraina nie jest państwem bliskim, jest państwem obcym. Ta wojna jest naprawdę dla Rumunów wojną jakichś dwóch słowiańskich państw, trochę niezrozumiałą, w ogóle o tyle niezrozumiałą, że Rumuni jeszcze całkiem niedawno byliby się w stanie, wielu Rumunów byłoby sobie dać w stanie rękę uciąć, że Ukraińcy i Rosjanie to jest po prostu ten sam naród i że to jest trochę przypadek Mołdawian i Rumunów, że to Ukraińcy sobie wymyślili w ogóle tą swoją tożsamość i język, a tak naprawdę to są po prostu drudzy Rosjanie, a tu nagle jedni Rosjanie walczą z drugimi, więc ta wojna w gruncie rzeczy trochę zaczęła zmieniać mentalność Rumunów pod tym względem, ale dalej dla nich to jest obcy kraj, który do tego wszystkiego nie jest kojarzony najlepiej. Między Rumunią a Ukrainą było wiele napięć przez ostatnie dekady. Do tego właśnie dochodzi kwestia chociażby tych ziem, które dziś znajdują się na terenie Ukrainy, a były wcześniej częścią Rumunii, czy wreszcie mniejszości rumuńskiej, która nie jest wcale taka mała, bo z punktu widzenia Rumunii jest trzecią największą grupą etniczną na terenie kraju, a którą to Ukraińcy rozdzielają na dwie osobne grupy, czyli na Mołdawian i Rumunów. To jest w ogóle osobny temat. Więc to dodatkowy powód, dla którego Rumuni jednak troszeczkę inaczej spoglądają na przykład na postać Władimira Putina. Już nie chcę ciągnąć nawet wątków prawosławia i tego, że Rosja jednak odegrała też w pewnych momentach historii rumuńskiej rolę pozytywną, chociażby w walce z Turcją. Bo to są rzeczy, o których raczej za często się nie pamięta. No ale jedna z głównych alei reprezentacyjnych Bukaresztu do dziś nosi nazwę szosy czy Alei Kisielowa, czyli gubernatora rosyjskiego z XIX wieku. No dobrze, to powiedzmy, czy pan Calin Georgescu ma szansę wygrać te wybory, czy to będzie tak, że wszyscy powstaną przeciwko niemu, czy też ta partia AUR go wesprze i dołoży mu głosów. No po drugiej stronie też nie jest to oczywisty kandydat czy kandydatka, pani Elena Lasconi, która jak rozumiem też nie była specjalnie doświadczoną polityczką czy politykiem, jak to woli, była dziennikarką. I to rozumiem, że taka umiarkowana konserwatywska, prozachodnia, taka, że my wszyscy się ucieszymy, tak? Domyślam się, jeśli ona wygra. Czy może też pan mógł powiedzieć parę słów o niej? No i pytanie, kto teraz, niech pan powie, kto wygra. To jest bardzo trudne pytanie i bardzo trudna odpowiedź. Może zacznijmy od tego, że w ogóle nie wiadomo, czy będzie druga tura wyborów. To przejdźmy tak, najpierw jakby spójrzmy na technikalia. Otóż
od razu po ogłoszeniu wyników pojawiły się wątpliwości co do tego, czy proces wyborczy został przeprowadzony odpowiednio, no bo przecież wygrał kandydat, któremu sondaże nie dawały żadnej szansy, dostał 5 razy więcej niż wskazywały na to właśnie sondaże, czy nawet o 10 punktów procentowych więcej niż wskazywały na to exit pole. Drogą to jest niesamowite, nie? We współczesnym świecie. Nieprawdopodobne. No, Rumunia nie jest aż krajem, jest powiedzmy trochę gorzej rozwinięta niż Polska i trochę bardziej powiedzmy dzika, ale żeby aż taką wtopę miały sondażownie, jak pan mówi, exit pole, no, które liczy się chyba dosyć dokładnie. Nie wiem, jak w Rumunii się je liczy. No wydawało się, że powinno być dokładnie. Georgescu miał w exit polach, jeśli mi pamięci, mieli 15-16%, ostatecznie uzyskał te 24 niecałe. Jedyny dobry wynik, znaczy jedyną kandydatką, której dobrze oszacowano wynik właśnie w exit polach, była Lasconi, bo ona miała mieć te mniej więcej 18%. Więc tu się wszystko zgadzało. Nie wiemy, czy będzie druga tura, dlatego że już po ogłoszeniu wyników 2 kandydatów, którzy w ogóle skończyli gdzieś na samym końcu tego rankingu, zgłosiło wątpliwości co do przebiegu procesu wyborczego i zgłosiło się z wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego o anulowanie wyników pierwszej tury. Sąd Konstytucyjny rozpatrzył ten wniosek i uznał, że podstaw do anulowania nie ma, ale są podstawy do zarządzenia ponownego przeliczenia głosów. I ta decyzja dzisiaj zapadła w czwartek, w niedzielę były wybory, decyzja zapadła w czwartek i sąd uznał dość kuriozalnie zresztą, że zbierze się następnego dnia o tej samej porze i na podstawie tych wyników przeliczania wyda decyzję, na co Centralne Biuro Wyborcze przetarło oczy ze zdumienia i zapytało, czy oni są poważni, bo przecież jak mają przeliczyć 110 milionów głosów w ciągu niecałych de facto 24 godzin. Sąd Konstytucyjny zignorował te uwagi, zebrał się zgodnie z prośbą w piątek o 14:00, po 2 godzinach stwierdził, że no, nie może podjąć decyzji, bo nadal nie ma wyników, o wielkie nieba i zaskoczenie, i przełożył decyzję w tej sprawie na 2 grudnia, kiedy to już pewnie wyniki przeliczania będą. Istnieje szansa rzeczywiście, że Sąd Konstytucyjny unieważni pierwszą turę i wtedy trzeba będzie całe wybory powtórzyć na nowo. Prawdopodobnie już bez pana Georgescu, no bo jeśli pierwsza tura zostanie unieważniona, to pewnie zostanie w ogóle podważona cała kampania, którą prowadził Georgescu. Tu głównym zarzutem wobec niego tak naprawdę w tej chwili jest to, że nie wiadomo, kto go finansował. On sam twierdzi, że nie wydał ani leja rumuńskiego na kampanię, co wydaje się niemożliwe, szczególnie biorąc pod uwagę, że w różnych miejscach niezbyt wielu, ale mimo wszystko wisiały jego billboardy, można było dostać jego ulotki, ktoś to musiał finansować. Mówi się, że darczyńcy, i to nie darczyńcy, którzy wpłacali na jego konto, tylko którzy sami to drukowali i rozsyłali. Do tego wszystkiego mamy tą gigantyczną sieć aktywistów, botów i tak dalej, którzy działali w internecie i którzy według ustaleń niektórych dziennikarzy śledczych też pobierali za to pieniądze, więc ktoś musiał ich finansować. Oczywiście tu pojawia się wątek rosyjski prawdopodobny. No właśnie. Ale jeśli uda mu się udowodnić, Na ile jakby znaczy dowodów, to pewnie jeszcze twardych nie ma, tak? Ale na ile są poszlaki mówiące o tym, że to wspierała Rosja? Tak, poszlak jest kilka, dowodów twardych nie ma. Poszlaki są takie, że to, co się działo w mediach społecznościowych, trochę przypomina mechanizm zastosowany między innymi w Mołdawii. Z drugiej strony widzimy reakcje zarówno polityków prorosyjskich właśnie w Mołdawii, czy w Rosji samej i mediów rosyjskich, które były bardzo optymistyczne, hura optymistyczne od razu po tych wyborach i bardzo to chwaliły. No mamy jakby też specyficzny profil tego kandydata, o czym mówiliśmy na początku, tak? Czyli jest to kandydat, który mówi narracją typową dla kandydatów wspieranych przez Kreml. Wreszcie, no właśnie sam fakt, że nie mamy jasnych źródeł finansowania, też sugeruje jakieś finansowanie zewnętrzne, ale tak jak mówię, póki co twardych materiałów i twardych dowodów nie ma, ba, są nawet takie poszlaki, które wskazują wręcz na coś kompletnie przeciwnego, czyli na to, że był on w jakiś sposób wspierany z wewnątrz i to sprawia, że w Rumunii. I to sprawia, że rodzi się mnóstwo teorii spiskowych. Rumuni uwielbiają teorie spiskowe, zresztą wychodzą z założenia nie zawsze odległego od prawdy, że wieloma rzeczami w ich kraju zarządzają służby, które są jednymi z największych na świecie i to jest też prawda, bo Securitate nigdy się szczególnie nie rozmontowało. Bo też 40 000 ludzi zatrudnia SRI jako pracowników i współpracowników na 20 milionów mieszkańców. To jest wywiad wewnętrzny. Nie było takiej, no, mówiąc brzydko, czystki, ale nie wywalono wszystkich Securitate, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło?
Nie, nawet nie zmieniono kierownictwa w dużej mierze. Właściwie na podstawie Securitate utworzono tylko nowe służby, dosłownie dając nowe tabliczki poszczególnym departamentom, nawet nie zmieniono budynków tych, w których pracują ci ludzie. I współpracowników nie zmieniono, a dokumenty Securitate zostały przekazane do niezależnych archiwów, z archiwów Securitate dopiero na początku lat 2000. Więc cytat, co wy tam palicie, jest tam bardzo poprawny, przy czym mieli dużo czasu na to palenie. Nie jedna paczka, tak. prawda, tych radomskich. Więc tak to wyglądało. Dlatego jakby krążą różne teorie. Mi się wydaje osobiście, znaczy mam takie poczucie, że ten wątek rosyjski tu się wydaje najbardziej prawdopodobny, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to było bardziej skomplikowane. Tak, ale to jedno nie wyklucza drugiego, tak? Jak rozumiem, jak takie Securitate się przepoczwarzyło, no to tam zapewne łączniki dawne pozostały. Tak, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że służby rumuńskie, to jest ciekawe, ale służby rumuńskie są niekiedy uznawane wręcz za tą czwartą władzę w Rumunii, ale w rozumieniu wbrew pozorom pozytywnym. To znaczy, ponieważ Rumuni stwierdzili na początku lat 90., że kończą jakby ze współpracą z blokiem wschodnim, z którym i tak przecież nie współpracowali za blisko. Rumunia była krajem relatywnie niezależnym od Moskwy. To od tego czasu dbają o utrzymanie kursu prozachodniego przez władze rumuńskie. Czyli innymi słowy są trochę jak w Turcji armia, w każdym razie jeszcze niedawno, mają stać na straży tej świeckości, czyli prozachodniości państwa rumuńskiego i rzeczywiście tak bardzo często było. Tu się bardziej mówi o tym, że służby mogły na przykład chcieć, wzmacniając kandydata skrajnie prawicowego, doprowadzić do sytuacji, w której ten kandydat będzie się musiał mierzyć w drugiej turze wyborów z kandydatem mainstreamowym, na przykład z panem premierem Ciolaku, czyli liderem socjaldemokratów. I w takiej sytuacji łatwiej będzie zapewnić Ciolakowi zwycięstwo, bo doprowadzi się do polaryzacji, prawda? Ludzie, którzy nawet Ciolaka nie lubią, no pójdą, zagłosują, żeby tylko ten faszysta nie objął władzy, mówiąc oczywiście tym jakby przekazem propagandowym. No ale najwyraźniej, jeśli to jest prawda, to najwyraźniej się przeliczono. Chociaż mogło tak być, nie zdziwiłbym się. Ale na razie trzymam się wersji, że to wpływy rosyjskie, bo to wydaje się najbardziej logiczne. Dobra, nie wiemy, czy będzie druga tura w chwili, kiedy rozmawiamy. Może już za chwilę będzie wiadomo. Rozumiem, że gdyby jej nie było, to co, może być wykluczony ten, wybory mogą być powtórzone i Calin Georgescu będzie wyeliminowany. Tak, i wtedy też będziemy mieli ciekawą sytuację, bo wówczas do wyborów, no pewnie wrócą wszyscy obecni kandydaci. Tu trzeba wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Otóż A pan... to mogą mu zabronić startować? Tak. A to nie jest nowość i do tego właśnie piję. Więc chwilę przed pierwszą turą wyborów z list wyborczych skreślono innego ciekawego kandydata, właściwie kandydatkę, Dianę Szoszoakę, nie tylko skrajnie prawicową, ale otwarcie prorosyjską, liderkę partii SOS România, czyli SOS Rumunia. Nasi słuchacze mogą i widzowie mogą ją kojarzyć, bo to jest ta pani, która występowała w kagańcu przed parlamentem rumuńskim, albo darła mapy, taka ubrana, bardziej korpulentna pani, ubrana zawsze w strój ludowy, robiąca sporo zamieszania, ona jest teraz europosłanką z ramienia tejże partii. I pani Szoszoaka notowała jakieś 6, może 10% poparcia. Było jasne, że nie jest w stanie zagrozić tym głównym kandydatom, abstrahując już od tego, jak prawidłowe były sondaże. I zakazano jej udziału w wyborach. Sąd Konstytucyjny uznał, że to niedemokratyczne, tam głosi w ogóle wytłumaczenie zakazu było bardzo niejasne i zostało dość szeroko skrytykowane, nawet przez część sceny politycznej. Dość powszechnie uznano, że ta decyzja Sądu Konstytucyjnego była polityczna i była podyktowana interesem partii socjaldemokratów. I tu znowu wracamy do tej teorii, o której mówiłem wcześniej. Chodziło o to, żeby zdjąć panią Szoszoakę, żeby jej głosy przeszły na George Simiona, czyli tego lidera AUR, co sprawiłoby, że Simion dostałby około 18-19% i sondażowo, według tamtejszych sondaży, mierzyłby się wtedy w drugiej turze właśnie z premierem Ciolaku. I ta wersja historii, dla mnie ona jest akurat absolutnie wiarygodna. Ja jestem w stanie uwierzyć, że taki był plan, że o to chodziło socjaldemokratom, żeby doprowadzić do rywalizacji między Ciolakiem i skrajnym politykiem, a nie, broń Boże, między Ciolakiem a panią Laskoni, bo zaraz o niej powiemy, która jest dużo bardziej akceptowalna, która jest jednak politykiem
nowym, aczkolwiek mainstreamowym, liberalnym, prozachodnim, proukraińskim i że w takiej rywalizacji Ciolaku by przegrał, więc woleli, żeby to Simon wystąpił przeciwko niemu. No więc No to nie załóżmy, byłoby że trudnego. odbywa się druga tura, no bo jeśli się nie odbywa, to wszystko startuje od nowa i rozumiem, że w terminie jakimś późniejszym. Jeśli będzie druga tura za tydzień, to kto kogo może poprzeć, znaczy nie wchodząc w szczegóły i w nazwiska, których nasi widzowie i słuchacze nie muszą kojarzyć, ale jakby jaka może być tendencja? Czy ten Georgescu będzie otoczony kordonem sanitarnym, jak to się robi w Niemczech czy we Francji, czy też nie, może być łeb w łeb, może wygrać, czy też właśnie ta pani Elena Lasconi ma realną szansę wygrania wyborów. Już tłumaczę. Więc jeśli chodzi o to, jak się rozkłada poparcie innych kandydatów, to dość jednoznacznie większość z nich jednak wspiera Lasconi, no, wychodząc z założenia, że to jest, że muszą popierać kandydata proeuropejskiego, prozachodniego, nawet jeśli się z nim nie zgadzają, i jednoznacznie dostała na przykład poparcie ze strony Partii Narodowych Liberałów. Zdaje się, że socjaldemokraci już też się co do zasady opowiadają za tym, żeby ją popierać, mimo że ona jest jakby od nich najbardziej odległa. AUR, co nie zaskakuje, poparł pana Georgescu, jeszcze podkreślił, że popiera go bezwarunkowo, ale tak naprawdę trudno powiedzieć. Znaczy, dla mnie szanse są bardzo wyrównane. Ja się nie zdziwię, jeśli on będzie w stanie wygrać. Natomiast tu jest parę takich ważnych momentów, które należy uwzględnić. Pierwszy jest taki, że ten elektorat, który zagłosował na Georgescu, to w dużej mierze był elektorat nowy. Mówię o ludziach młodych, często takich, którzy głosowali po raz pierwszy. Aż 30% osób, które w wieku od 18 do 24 lat zagłosowało na Georgescu. I ponieważ to był często elektorat właśnie z TikToka, to znaczy specyficzny, tak, żyjący w świecie cyfrowym, to często to byli ludzie, którzy w ogóle nie brali wcześniej udziału w wyborach. Oni się nie interesowali życiem politycznym, ale ponieważ przyswoili te treści, stwierdzili, pójdę, zagłosuję. Oni nie wiedzieli o Georgescu właściwie niczego innego. Po tej całej kampanii, która teraz toczy się w mediach rumuńskich, informującej, kto to jest, pokazującej wszystkie wątpliwości wobec niego, może się okazać, że wielu z tych ludzi, którzy pod wpływem pewnych emocji, takiego odruchu trochę poszło zagłosować po raz pierwszy, po prostu nie pójdzie i nie zagłosuje w ogóle, a już na pewno nie na niego, co mu obniży popularność. Z drugiej strony nie zdziwię się, jeśli to, co dzieje się teraz, czyli ta próba zablokowania jego kandydatury, jest dyskusja w ogóle o zakazaniu TikToka w Rumunii, doprowadzi do mobilizacji jeszcze osobnej części elektoratu, który stwierdzi, no słuchajcie, bez przesady, tak? Znaczy my możemy go nie lubić, może tutaj był TikTok, ale wy, mainstreamowe dziady, za przeproszeniem, czyli ci, którzy tu siedzicie w polityce lekko licząc od ponad 30 lat, a często i dłużej, bo z partii komunistów się wywodzicie, chcecie po prostu zablokować naturalny wybór ludzi. Więc może to też go podbudować. Bardzo trudno ocenić. Z trzeciej strony sama pani Lasconi prowadzi teraz kampanię mającą zmobilizować elektorat i to się jej pewnie uda, bo widać, że ludzie się starają mobilizować właśnie wokół niej po to, żeby powstrzymać ten pochód faszyzmu, czy prorosyjskości bardziej nawet niż faszyzmu, bo tak to jest przedstawiane w rumuńskiej polityce. Dlatego moim zdaniem to będzie wyrównane. Obydwie strony jakby dysponują pewnym potencjałem do tego, żeby sobie jeszcze podnieść elektorat. No będzie to bardzo ciekawe, szczególnie, że, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, w niedzielę, czyli dziś, mamy do czynienia z wyborami parlamentarnymi w Rumunii. I to ich wynik też w dużej mierze wpłynie na wynik drugiej tury wyborów prezydenckich. Więc no miszmasz jest niesamowity. Trudno ocenić rezultaty. Z jednej strony to ciekawe, fascynujące, z drugiej strony no przerażające, bo kiedy patrzy się na Europę, na tę zwłaszcza nową Europę, znaczy na tych nowych członków Unii Europejskiej i wpływy Władimira Putina i wpływy rosyjskie, no to mamy Węgry, mamy Słowację, w której te wpływy rosną. Ku zaskoczeniu tych, którzy dobrze nie znali Rumunię, no ewidentnie wpływy rumuńskie. W Bułgarii one też są, niemałe, niedominujące, ale są. No, też mamy wpływy w Niemczech, przecież coraz bardziej ewidentne na różnych poziomach. To wygląda dosyć niepokojąco. I pytanie, co będzie dalej, jest taki najwyraźniej trend. To prawda. Trudno ocenić, ale spotkałem się z takim dość ciekawą myślą, którą zresztą podzieliłem się na X-ie niedawno, że
Georgescu w zasadzie jest tak bardzo nowym kandydatem, że on mógłby nie istnieć. Znaczy on mógłby być kompletnie wygenerowany przez AI, ponieważ on jest znany przede wszystkim z tych rolek na TikToku i udziału w kilku podcastach. I to podcastach takich, gdzie on wypowiada się takim tonem ex cathedra, jak profesor, opowiada o różnych rzeczach filozoficznie. Naprawdę można by go wygenerować i on byłby w stanie w związku z tym uzyskać 20 parę procent poparcia. Głównie dlatego, nie tylko dlatego, że podbija ten bębenek dumy narodowej, ale chociażby dlatego, i to jest straszne i bardzo źle świadczy o rumuńskiej klasie politycznej, że potrafi mówić po rumuńsku. To znaczy potrafi ładnie, spokojnie, wyraźnie mówić po rumuńsku i formułować swoje myśli w miarę przejrzysty sposób. Mamy w Polsce pewnego polityka, który mówi przepięknie po polsku, najpiękniej pewnie w całym parlamencie, ale to, co mówi, budzi lekkie przerażenie. No, trochę mi się też to kojarzy z prehistorią polską, z pierwszymi wyborami prezydenckimi i ze Stanem Tymińskim, który się też tak pojawił nie wiadomo skąd. Na szczęście zniknął potem. No nic, będziemy obserwować. Bardzo, bardzo to ciekawe. Bardzo dziękuję za tę fantastyczną opowieść. Zapewne będziemy wracać do niej. Dzięki serdeczne. I ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Ja dziękuję Państwu. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy Waszym zdaniem ten pochód sił prorosyjskich, nie wprost prorosyjskich, ale niewątpliwie miłych Rosji może pójść dalej. Ciekaw jestem, co Państwo o tym sądzicie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl, ale najważniejsze, oglądajcie i słuchajcie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.